Cały czas naszym zadaniem jest porozmawiać z podejrzanymi. No i teraz pytanie, gdzie musimy iść i z kim porozmawiać? Mapa Londynu. Mapa Londynu ze szczegółami i nazwami ulic w najbliższej okolicy. Voilà. I w ten And just sposób like that, the address of Monsieur Christiansen's apartment. mamy adres do Christiansena. Rozdział 6. Remind me why we've lied our way into a man's apartment while he's not here? Monsieur Christiansen was accused of harassing a young lady who has now been murdered, and he has not been seen since, even by his wife. Does that not strike you as peculiar? Do you really think he could be capable of murder? I believe everyone is capable, under the right circumstances. And right now, I believe Monsieur Christiansen is in that position. While we have no suspect to question, let us use our time wisely and search for clues. Leave no stone unturned. Rozdział 6. Podejrzani. I teraz jesteśmy w mieszkaniu Christiansena. Musimy poszukać wskazówek, dobrze przyjrzeć się wszystkiemu. A więc stół obiadowy. Dwie rzeczy do odkrycia. Gdzieś już widziałem tę markę papierosów. Papierosy marki Eddington. No tak, już gdzieś widzieliśmy te papierosy. Johann dużo pił. Picie tak dużej ilości alkoholu nikomu nie wychodzi na zdrowie, niezależnie od okoliczności. Drzwi do pokoju muzycznego. Najpierw przeszukamy ten pokój. Nieznany przedmiot. Inicjały męża Betty. JK. Johann Christiansen. Drogi kamień. Wspaniały pierścionek. Taki osobisty projekt pokazuje, jak bardzo ją kochał. Co poszło nie tak? No tak, drogi kamień. Inicjały właścicielki Betty Allen. Co jeszcze? Inskrypcja. Najwyraźniej został wyczyszczony, ponieważ teraz mogę odczytać inskrypcję. Może to data? 14 grudnia? Madame Allen oddała mężowi swój ślubny pierścionek po tym, jak zwróciłem go jej ledwie wczoraj. Czyli kłamała, twierdząc, że nie widziała go wczoraj wieczorem. Będę musiał jeszcze raz pomówić z Madame Allen. No to dobrze, będziemy musieli pomówić z Madame Allen. Ale teraz przeszukajmy szufladę. Ta szuflada zawiera słownik języka norweskiego i zestaw kluczy z napisem zapasowe klucze do gabinetu. Okej. Zebraliśmy klucz bez etykiety. Nie w tę stronę. Dobrze. Co my jeszcze możemy tutaj przejrzeć? W tym pokoju mamy drzwi tutaj. Drzwi do gabinetu. Ale wiecie co? No dobra, tu użyjemy sobie klucza, a te drzwi do pokoju muzycznego są zamknięte. Okej, czyli klucza do pokoju muzycznego jeszcze nie mamy, natomiast mamy klucz do gabinetu zapewne. Możemy przeszukać gabinet Monsieur Christiansena. Z chęcią. Cóż my tutaj znajdziemy? Jest biurko. I dwie rzeczy do odkrycia. Kosztowna sprzedaż, ale czego? Sprzedane za 100 funtów. Okej, co my tu jeszcze znajdziemy?
Notes. Zapełniony nutami, ale wyraźnie widać, że jedna strona została wydarta. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze ten notes. Dobra, jedna ze stron została wydarta. Co teraz? Monsieur Hastings, your assistance is required. Of course. What do you need? What can I do? Myślę, że wiemy, kto palił papierosy w towarzystwie Mademoiselle Kurt Smith w wieczór jej śmierci. Kto palił papierosy marki Eddington? No chyba Johann. Skąd wiemy, że to był pan Christiansen? Monsieur Christiansen was at the scene of the crime smoking with Mademoiselle Court Smythe before her death. Could he be the holder of the original Penitent Magdalene painting? He may very well have hidden it here. No, jest to jakiś trop. Szybka podróż do ulicy Teatru. I musimy porozmawiać z Betty Allen. Na temat tego pierścionka oczywiście. Ah, Poirot! Good to see you. The feeling is mutual, Monsieur Demire. You and your formalities. Let's talk over here. Is everything all right? Miss Farquhar is interviewing Betty. I thought we should talk privately over here. I heard about Irene. Tragic news. And what's this I hear about poison? Who told you that? It doesn't take long for news like that to spread in this city. I would appreciate some discretion between friends. But Mademoiselle was poisoned. Anything I can help with? Po opuszczeniu wczoraj muzeum I won't take offense, as I know you're just doing your job. I attended the evening performance of Betty's show. Anastasia and I had a grand old time. She accompanied you as your date? She was at a loose end after the gala. Don't worry, I'm not here to tread on any toes. Co może mi pan powiedzieć o Monsieur Christiansenie? I mean, he can hold a conversation, of sorts. You do not think particularly highly of him. I've never had a problem with him before. Look, I ran into him last night in a bar after the show, and by the looks of him, it wasn't his first drink of the night. He was trying to sell me a lucrative business opportunity, a way we could both make some quick money. Did you take him up on his offer? God, no. When someone offers you something that sounds too good to be true, it usually is. Po wydarzeniach w domu Vandenboschów That was some weekend. You should get him to tell you about it sometime. Bragging is a sign of overconfidence and grandiose behavior. You know, at first I found those kind of replies annoying. But now, charming almost. I shall accept that as both a compliment and a sign of your maturity. If it wasn't for the detective here, I would probably still be wallowing in my own anger and self-pity. You have lived a life many of us have only heard about in stories. A life that we all hope no one will have to live again. I second that.
Your family must be proud of the man you have become, as am I. I will not take up any more of your time. No dobrze. Porozmawialiśmy z Zakarią. Nie mam powodów, aby tam wchodzić. Porozmawiaj z Anastazją. Przeszukaj mieszkanie Johana. Gdzieś trzeba znaleźć Anastazję. No to biuro gazety. Gentlemen, you're back. Allow me to introduce myself properly. I am Detective Hercule Poirot of the Kingdom of Belgium's police force. You should have led with that before. Nathaniel Dryden, editor of the London Illustrated News. My apologies. I was not aware of your position on our initial meeting. That's quite all right. You were still more polite than most of the people that come through my door. What can I do for you? Wczoraj przeprowadził pan wywiad z Monsieur Ellsworthem. I did, but that was supposed to be an exclusive. How did you know? It is a detective's job to know such things. Doesn't really explain how, but okay. He said he had something to tell me that was going to blow me away. I couldn't say no. Czy Mademoiselle Farquhar była wtedy w biurze? Indeed, she was. Although she was working on her own story, so I left her to it. At no point did she leave the office? She's a very hard worker and won't leave until the story is just how she wants it. Needless to say, she outstayed me. She had photographs to develop too, so was in the dark room for some time. I'm sorry, gentlemen, but I have another appointment, if you don't mind. Czy Mademoiselle Farquhar ktoś odwiedzał w biurze? This place is usually full of all sorts that think they have a story for us, or want to know more about something we've published. I was meaning to mention that to Florence, actually. Mention what, monsieur? A young foreign girl came in asking about a piece that was on show at the museum. Originated in Eastern Europe somewhere, and Florence had written an article on it. Did she say why she was so interested? She said she was researching its journey from its first home with an affluent family. I forget the name. I couldn't tell her much more, besides that it was going to be moved from the museum shortly. No doubt into another exhibition somewhere. Could this inquisitive young woman have been Mademoiselle Babagna? But why so curious about that particular piece of jewelry? Merci. You have been most accommodating. To ciekawe. Rozmawialiśmy z redaktorem naczelnym tej gazety i teraz możemy przeszukać m.in. okno biura gazety. Aha. Jestem wdzięczny, że mój zawód nie trzyma mnie uwięzionego w biurze w takie dni jak dzisiaj. Natomiast tutaj jest szuflada biurka. Mamy 3 rzeczy do zbadania. Jest tylko jeden sposób, aby odkryć jego zawartość. Czek od Irene, zaadresowany od Mademoiselle Court Smith. Ale za co? The London Provincial Bank wypłacić na rzecz Florence Farquhar do sumy 50 funtów szterlingów. Fotografia. Najwyraźniej nie wiedziała, że Mademoiselle Farquhar miała przy sobie aparat fotograficzny. Jeszcze jedna rzecz. Klisza do aparatu. Raczej słabo widać, nawet pod światło. Zbadaliśmy tę szufladę. Nic tu więcej raczej nie znajdę.
Okej. Gdzie my musimy się teraz przenieść? Mamy misję porozmawiaj z Anastazją. Wróciliśmy się do Muzeum Głównego. I tutaj jest poszukiwana Anastazja. Bonjour, mademoiselle. Is everything all right? Do not worry. It will not be long before the murderer is brought to justice. It's not that. I just cannot understand how such historically relevant pieces like this remain in British hands. It doesn't belong here. I'm sorry, mademoiselle. I do not have the answer. I'm sure they are well maintained, if that is any consolation. No, I'm sorry. I'm sure this is the last thing you wish to be talking about. Is there something I can help you with? Dokąd się pani udała po gali? Well, after it was all cut short rather abruptly, we made our way to Mrs. Allen's play. Oui, mademoiselle? Mr. Demir and myself. We were all at a loose end and he was kind enough to invite me. Zastanawiam się, czy mogłaby mi pomóc z tą fotografią. Oh, I wasn't aware Mr. Hastings was to be the focus of Florence's article. On the contrary, it is only one of many she took at the gala. What interests me is the brooch. Would you believe I found it? Amazing how careless some people can be. And you are intending on returning it? Of course. It just slipped my mind with all the commotion of the painting. Mademoiselle Kortsma no longer requires it. I shall hold on to it for now. Pani nagłe zniknięcie z muzeum. Yes, and it was something that I wanted to speak with you about actually. At the gala, I spoke with the bishop and he mentioned a painting he had seen last year. But it was one that I'd read had been stolen. He couldn't have seen it when he said, unless... Well, it didn't sit well with me. So when Evelyn escorted you both to the restoration room and he left, I followed him. Nie powinna pani była brać spraw w swoje ręce. I stayed well back, and the bishop is hardly the most threatening. I followed him into his church, but he was gone. I looked everywhere, but he was nowhere to be seen. It was like he just evaporated. He is a man of God, not a magician. I don't know what to say. He wasn't there. I decided to wait outside, but when he eventually left, he had a wrapped package under his arm. You have been most helpful, mademoiselle. I shall not take up any more of your time. No i to już są jakieś informacje. Teraz mam cały czas przeszukać mieszkanie Johana. Oh. Huh. Okej, wzięliśmy tę kliszę tutaj w biurze ponownie. I podejdziemy do okna i użyjemy tej kliszy. No może coś tam zobaczymy. Klisza fotograficzna znaleziona na biurku Mademoiselle Farquhar. Oh. Sacre. What is the meaning of this? It is the missing painting, and this photograph is identical to one that had been burnt in the fire. A to ciekawe.
Madame Betty Allen. I do not mean to interrupt. Then perhaps you should wait until we have finished the interview. Mademoiselle Florence Farquhar. Mademoiselle Farquhar, could I speak with you for a moment? I'm in the middle of an interview. I really must insist. That was incredibly unprofessional, Detective. If we are to discuss professionalism, perhaps we should talk about your work with Mademoiselle Court Smythe. I think you've got me confused with... Enough, mademoiselle. It is time for the truth. Wiem, że Mademoiselle Kurt Smith nie działała sama. You don't think I was involved? Please do not feign ignorance, mademoiselle. Where did mademoiselle receive her inspiration to make her forgeries? I remind you that I stand before you as a detective. It would be wise not to continue this charade any longer. Poirot, maybe we should... Monsieur Hastings, if Mademoiselle Farquhar requires someone to speak in her defense, she can contact a lawyer. That won't be necessary. She asked me to photograph certain pieces of art, that's all. I didn't know what she was doing with them. I swear. Czemu wybrała właśnie panią? I have no idea. I thought she was just trying to help my career, and I needed it. Your career does not appear to need the help of a criminal. She had such confidence. She knew all the right things to say. And she got exactly what she wanted from you. I was financially dependent on her. She paid for the lifestyle that I had found myself in, that she pushed me into. Couldn't you have just said no to her? And risk her exposing me for what I had done. She was the one holding all the cards. I had no way of proving it was all her plan. I had no other choice but to do what she said. Merci, mademoiselle. That is all for now. I am sorry to have interrupted your interview earlier. By the looks of it, what you were saying was much more exciting. Care to spill? Perhaps we should stick to my questions to you. You have been most helpful. Garderoba Betty. Szkatułka na biżuterię. 1412, czyżby? 1 4 1 If it is, it's been written by someone that hasn't quite grasped the English language yet. Fire to Irene. Some kind of instruction to commit arson. It seems too obvious, but that does not mean it is wrong. Ukochana, choć boli mnie, że jestem tak daleko od ciebie, twoje słowa wystarczą, aby dodać mi nieco otuchy, zanim znowu znajdziesz się w mych ramionach. Rozmawiałem z ojcem, nie mógłby być szczęśliwy za nas i mamy jego błogosławieństwo. Wiem, że chciałaś być tutaj, aby przekazać mu dobre wieści, ale po prostu nie mogłem się doczekać. Kibicuję ci całym sobą dziś wieczorem, choć wiem, że doskonale sobie poradzisz. Powodzenia. Klem? Nie spodziewałem się, że zobaczę tak serdeczne słowa od Monsieur Christiansena, nawet do jego żony. Dobra. Coś tu się zaczyna składać w całość. Odkryliśmy jakąś notatkę. Tu mamy save.
Moment. Co było na tej notatce? Tam było jakieś słowo na samym końcu. Ja muszę sobie przypomnieć. Jestem w stanie sobie przypomnieć? Tu. A może fire? Jeżeli da się ułożyć w ogóle w tym... nie, fire nie. Oh. Trzeba rozszyfrować tę notatkę. Wydaje mi się, że tę notatkę musimy rozszyfrować w mieszkaniu Johanna Christiansena. No właśnie, to jest słownik, natomiast... Czy na pewno to oto tu... A, moment, ale on miał jeszcze w gabinecie jakąś wyrwaną stronę. Może tutaj, o właśnie. Pasuje. To nie może być po angielsku. W takim razie, co to za język? Herculepoirotthelondoncasegameplay. Herculepoirotthelondoncasegameplay. Musimy zobaczyć ten słownik. Fire to tren 4231 4231. Natomiast do czego musimy użyć ten kod? Możemy otworzyć ten save. 4 2 3 1. Tak jest. Aha. 3 rzeczy do odkrycia w tym sejfie. Aha. Widać wyraźnie, że list został napisany jakiś czas temu podczas zalotów. Madame Allen wyjawia, co najbardziej w nim ceni. Mój najdroższy Johanie, Nowy Jork bez ciebie to już nie to samo. W mieście pełnym milionów jest tylko jeden, którego pragnę mieć u swego boku. Wczorajszy występ był wielkim hitem. Chyba zdobyłam rekord najdłuższego aplauzu w całym przedstawieniu. Tęsknię za patrzeniem na tłum nieznanych twarzy, w którym mogę ujrzeć ciebie. Sam fakt, że jesteś blisko, daje mi poczucie spokoju, a oboje wiemy, że czasami go potrzebuję. Czy rozmawiałeś z kolegą mojego ojca, Willem Cairnsem? Pomoże nam znaleźć idealne mieszkanie w Londynie. Wiem, że nie mamy jeszcze ustalonej daty, ani pierścionka, ale po prostu nie mogę się doczekać, aby spędzić resztę życia z najmilszym i najbardziej uczciwym mężczyzną. Odpisz, jak tylko otrzymasz ten list. Betty. Oh. Pies jest godnym dodatkiem do każdej rodziny. Betty i Johann z psem. I trzecia rzecz? List miłosny od innej kobiety. Pismo odręczne nie pasuje do tego, które widziałem u Madame Allen. Ten list musi być napisany przez inną kobietę. J. Wkrótce nadejdzie dzień, kiedy będziemy mogli być razem, a wszystko, o czym mówisz, nie będzie wyłącznie marzeniem. Do tego czasu nadal musimy ukrywać nasz związek. Kwiaty, które dotarły do mnie do pracowni, były piękne, ale takie oznaki uczucia z pewnością wzbudzą podejrzenia. Do tego podpisujesz się inicjałami. Właśnie takie błędy niszczą wszystko. Napiszę ponownie, kiedy nadejdzie właściwy czas. Na razie, kochanie. I... Okej. Są to kolejne... Przeszukaj mieszkanie Johanna, przeszukaj garderobę Betty. Dobrze, moi drodzy. Coraz więcej informacji, coraz więcej miejsc i rzeczy znalezionych i przeszukanych. Jesteśmy chyba coraz bliżej prawdy. Jeśli podoba wam się gra z Herculesem Poirot w roli głównej, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zostawcie również subskrypcję i dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdym nowym filmie i o każdej nowej serii. Możecie również wspierać mój kanał. Link do Patronite'a znajduje się w opisie tego filmu. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia.